Leci cały czas w górę, stary, nie? Przy 160 metrów w górę, ale to wiele. Nie jestem w stanie go w ogóle zjechać nic w dół. Już jest 190 metrów, 5 koła, leci ciągle w górę. Ktoś się pytał, jak się jeździ na Maderze, to hardkorowo. Jest tak wąsko. No i co? I gościu napierdalasz, no i w łeb się puknij. No i jesteś chyba mądry. Co za kretyn. Ale naprawdę trzeba się przyzwyczaić, żeby tu jeździć. Zostawiłem właśnie całą ekipę ze ślubu w chacie. Ogarnąłem sobie chatkę, pół godziny drogi od reszty, ciutkę bliżej Funchal. Jadę się ogarnąć, wykąpać, pospać trochę, bo nie spałem całą noc. Od 12 w nocy wyjechałem ze Szczecina, znaczy do Szczecina ze Szczecinka. Tam siedliśmy w busa, to w busie 2 godziny pospałem do Berlina i w samolocie tak w kratkę, bo oczywiście trafiłem na miejsce, gdzie było z 5 takich bardzo, bardzo małych dzieciaczków, niemowlaczków. No i nie dały spać, nawet mimo słuchawek z noise cancellingiem. Dlatego jadę odespać teraz. Obczajcie dalej sobie te drogi tutaj. Na przykład jest zakręt, jest samochód i nie wiadomo, czy jedzie coś z naprzeciwka, ale musisz, o właśnie, tak jak teraz, kurwa. Ostro, ostro, ostro tu się jeździ. Nie ma miękkiej gry. Co do furki, to zapłaciłem 485 zł za 7 dni. Była tam możliwość do kupienia ubezpieczenia jeszcze w Bookingu, bo wybrałem to przez Booking. Jakieś tam 250 czy 280 zł, ale stwierdziłem, że bez sensu, skoro za sam wynajem zapłaciłem tam 480, a później jak w kantorku zapytałem pani, za ile jest ubezpieczenie, to mi powiedziała 250 euro. A jednak patrząc na te drogi, na to jak tu się jeździ, to wykupienie tego ubezpieczenia za 250 zł było jak za darmo, bo żeby tu o coś przywalić, tak jak gościu teraz wjechał mi tutaj jakby prosto na mój pas, na czołówę, i on sobie jedzie. A tu patrzcie, jaki zygzak teraz będzie. Ja muszę zrobić tak, że tu, jak ja mam tam wjechać? Gościu mi tu pokazuje, żebym jechał, ale jaja. Nie wiem, co tu się dzieje. A ja w lewo, dobra, bo oni mi coś tu pokazują. Cała ekipa w ogóle teraz będą przestawiać dla mnie koparkę. To są chłopaki. A ja teraz będę dawał w lewo. O, kopara pojechała. Zajebiście, super ludzie. Okej. A, bo tam goście mi pokazuje chyba, że coś jedzie. To ja go tutaj z tej strony wjadę tu. Tamten tam. Ma ktoś jakieś pytania? Bo ja pytań nie mam. O, tu jedzie ciężarówka, ale na szczęście ten, kto zjeżdża z góry, ma pierwszeństwo. Więc ja mam pierwszeństwo, on by musiał cofać jak coś. Bo tak miałem, jak tu podjeżdżałem, że musiałem gościowi się cofnąć. Tylko że tu jeszcze jest spoko, bo są 2 pasy. Więc tutaj jest naprawdę cywilizacja. No i mijanie się takie na lusterka. Dlaczego ja nie wykupiłem tego ubezpieczenia? Żeby nie 250 zł nie odbiło mi się czkawką. A coś czuję, że może tak być. Bo tutaj serio nie ma miękkiej gry. Pasy malują. A i oni tutaj, gość mi pokazuje, jak mam jechać, żeby mu po pasach nie przejechać. Nieźle. Gościu stoi i patrzy tam na mnie z tyłu. Ale co, pasy namalował, postawili wiaderka. No i nie ma przejazdu, jedź gościu sobie po śmietnikach. Starczy chyba tych nagrywek z ulic. Nie wiem, czy to w ogóle jest nudne, czy nie. Ale ja mam adrenalinkę, tętno ze 100-120 co najmniej. Jakbym biegł, przejeżdżając po tych ulicach. Nie wiem, czy nagranie to w jakikolwiek sposób oddaje. Zobaczcie, jaka jest różnica w temperaturze. Zjechałem 10 km, jest 21 stopni, a było 15.
na tak krótkim odcinku, ale różnica wysokości i temperatura zmieniła się ogromnie, bo między 15 a 21 to jest między ciepło a zimno, tak na dobrą sprawę. A do swojej chatki przy Funchal mam jeszcze 20 minut, 19 km. Dojechałem na miejscówę. Mam nadzieję, że to gdzieś tutaj, gdzie będzie spanie, tak przynajmniej GPS pokazywał. Byłem w hotelu, ale zostawiłem kamerkę w samochodzie i zapomniałem nagrać pierwszego wejścia, ale to jak wrócę na chatę. Jadę teraz do marketu kupić jakieś rzeczy, szampon, żel pod prysznic i tak dalej, jakąś wodę. Już się ściemniło, ale co najlepsze, w dalszym ciągu jest dalej 20 stopni. To jest tutaj piękne. Naprawdę ta pogoda w Funchal robi robotę. Gdzieś tu powinien być niedaleko jakiś wielki market. Zgodnie z tym, co mówi Google Maps, ale ja nie widzę dziś tu. A dobra, coś tu jest. Szukam wejścia, bo to będzie chyba taki duży supermarket. Obczajcie, tu parking jest naprawdę spory. O, ludzie tu windami wyjeżdżają z marketu. Gdzie tu może być wejście? Gościu, jak tam się żebyś się nie przewrócił tam z tyłu, gościu. Szukam jakichś małych szamponów i małych żeli, żeby tego nie wyrzucać i bez sensu nie wydawać kasy. Ale chyba nic tutaj nie ugram. A poza tym cenowo i tak to będzie kosztowało te małe prawie tyle co duże. A ceny takie chyba jak w Polsce. Żel do prania, żel do kąpieli 3,5 euro, czyli tam z 12 zł. Nic więcej tu chyba nie wymyślę, biorę po prostu jakiś pierwszy lepszy i tyle. Będzie pachnieć jakimś miodem. Ferrero Rocher 8 euro, czyli jakieś 30 zł. Ceny bardzo zbliżone do tego, co mamy w Polsce. Wbijam teraz na pieczywo. Bułki kosztują 0,14 euro, 0,3 euro. To jeszcze tak jak w Polsce. Są jakieś zwykłe buły za 32 centy. To jest jakaś zwykła buła za 14. Jakieś słodkie rzeczy poniżej euro. Rzadko kiedy już coś można w markecie znaleźć poniżej euro tak naprawdę. Mają naprawdę dużo warzyw, owoców w bardzo fajnej cenie. Pomarańcze euro 39, czyli jakieś tam 5 zł. Więc są różne, 1,99, 2,99, ale bardzo dużo jest owoców. Ananasek 4 euro. Niektóre rzeczy są trochę tańsze, niektóre rzeczy są trochę droższe, ale na pewno są świeże. Tutaj akurat maderski specjal, czyli banany. I jeszcze takie zielone. Margaryna jakieś 2 euro. Niczym chyba nie odbiegamy, ani oni od nas, ani my od nich w cenach, jeśli mam być szczery. A zobaczymy, ile M&M'sy kosztują. 5 euro. No dobra, może ciutkę drożej są te M&M'sy, ale jutro wyjście w góry, więc będą potrzebne. A, jeszcze woda jakaś do picia i chyba będziemy mieli wszystko. No, na przykład tu mamy rzecz, która jest dużo tańsza niż w Polsce. 3 euro kosztują. 12-15 zł za dużą pakę nerkowców, więc one są na pewno sporo tańsze. Ogólnie z tego co widzę, orzechy są znacznie tańsze, nawet bym powiedział. Nie mogę tej wody namierzyć, chodzę i szukam. O, a zobaczymy, po ile są winka, bo pamiętam, że to wino maderskie, jak byłem ostatnim razem, to było naprawdę pyszne. Tu jakieś winko za 4 euro. Tu nawet za 3 możemy coś kupić. 3 euracze za flaszkę wina. No to w Polsce nie do kupienia. Tutaj jakiś wariat za euro 99. Są jakieś droższe po 7. To już takie mega drogie. 7, 8 czy 11. Ale to miał być wyjazd bez alkoholu, więc nie wrzucam żadnego do koszyka. Szukam dalej wody. O, tam są browarki. To może gdzieś tu za browarami będzie wreszcie ta woda. Zaginiony Graal odnaleziony. Są jakieś nierozpakowane. O, super. Taki 6-paczek powinien na razie wystarczyć. Mam nadzieję, że nic się tam nie zgniecie. A co w ogóle zobaczyłem? Tam nie można się dostać do kas. Jest taka ekspozycja, która tutaj stoi po całej długości. I trzeba przerypać cały sklep wzdłuż, żeby móc stanąć dopiero w kolejce. Doszedłem tutaj do końca, stoję w kolejce i czekam, która kasa się zwolni. Tak mają to rozwiązane, że nie podchodzi się bezpośrednio, tylko
tylko tu się czeka, w tamtą stronę i wtedy podchodzi się do wolnej kasy. Tylko nie wiem, czy ona się gdzieś zaświeci, czy nie. To się okaże. Tu pani jest zajęta. O, już tutaj pani do mnie macha, więc jedziemy do niej z zakupami. Jesteśmy. Hello. Jestem tak udany, że poszedłem już do kasy do pani. Pani zaczęła liczyć, a ja szukam telefonu, żeby zapłacić i nie ma. I powiedziałem, że już zapierdzielam do samochodu, bo leży on tutaj. O, uśmiechnęła się, powiedziała ok, na spokojnie, bez pośpiechu. Więc żyją tu w takim trochę hiszpańskim luzie, hiszpańsko-portugalskim, żeby mnie odbierać. Biegnę. Pani zrobiła mi przysługę tym, że nie kazała tego wszystkiego zawinąć. Więc wjeżdżam. O, pani dopiero kończy pakowanko. Więc mamy. Torba zakupu wyszła jakoś 50 euro. Ale kupiłem naprawdę sporo rzeczy. Lecę, cisnę do bratka. Ruch, obczajcie. Tutaj funchal naprawdę duży. Sytuacja wygląda tak, że stoję na Pionowej Górze. Tego w ogóle tu pewnie nie widać. Może będzie widać, jak otworzę drzwi. Ledwo po tą górę wjechałem. I samochód nie ma siły, żeby wjechać na górę. A jak lekko popuszczę hamulec, to zaczynam się ześlizgiwać z góry w dół. Czekam na bratka, żeby mnie jakoś tu poinstruowali, jak tu zjechać, żeby nie wypaść nigdzie z drogi i nie rozwalić samochodu, bo będzie grubo. Daję gazu. Mieli. O kurwa. Ole dymu idzie. Kierowca, bombowca. Lewitujący. No wisi. I to tak dość sporo. Co mam teraz zrobić? Wiecie, jeszcze kawałek do tyłu. Przód napęd. Fiknie czy nie fiknie? Patrz, siada. No, teraz jest normalnie, zabiję sobie. Dojedę dookoła. droga. Czekaj, pojadę z tobą. No bo ja nic nie widzę, tu jest tak. Dawaj, jedziemy. No to siadaj. A tak wygląda mój przybytek. Słoneczko świeci. Palmy są. Jakoś 1500 zł za 7 dni. Z miejscem parkingowym, samym Funchal, z widokiem w nocy. Wczoraj ładnie to wszystko podświetlone wyglądało. Więc Madera w grudniu jak najbardziej. 20 stopni, niskie ceny w off-seasonie. Praktycznie gwarancja pogody. Nawet jak trochę popada, to zaraz się zmienia i robi się ciepło. A teraz pakowanko. Zabieram ze sobą rzeczy w trekking. Nie mam totalnie zielonego pojęcia, jak się ubrać i co ze sobą wziąć. Czyli jak na razie, co spakowałem w mój trekking, to 2 butelki wody, Ferrero Rocher, orzechy i Belwity. Do tego wrzucam Polar. No i to wszystko. Mam nadzieję, że to wszystko, bo w sumie nic więcej nie mam. Powinno być spoko. Dobra, pakowanko. Plecak trekkingowy. Kupiłem go kilka lat temu. Chyba na jakiś jeden wyjazd jako podręczny mi służył. Teraz się przyda. - 22 stopnie, jakby ktoś pytał. Pan sobie jakiś deser na plaży je. Fale bio. Sztos. Dobra, płacę, bo zaraz wyłapię mandat. A tu jaką szopkę noworoczną, chciałem powiedzieć, bożonarodzeniową zrobili, ale pięknie wygląda. Można dbać o tradycję. Można, żeby było pięknie, klimatycznie. Można. Nawet trzeba. Tak, ja jakoś bardzo kościelny nie jestem, co często podkreślam. To naprawdę zrobili kawał dobrej roboty. Pod tym względem Madera
jak na razie rozwala system. Nigdzie jeszcze nie widziałem tak fajnego świątecznego klimatu, połączonego z tym, żeby było, nie wiem, nazwijmy to egzotycznie, przez te palmy i tak dalej. Tak jak tutaj. Światełka. Wygląda to przekozacko. Ale idę poszukać kawy. Bo nie byłbym sobą, gdybym nie dziabnął kawy w takim miejscu. Przyjechaliśmy tak naprawdę cholera wie gdzie, ale tutaj już zaraz jest start szlaku, no jest przepięknie, więc lecimy, chłopcy trekkingowcy. Szukamy początku szlaku, tak, to wyglądało tak jak na zdjęciach, więc jakby ktoś pytał, tak, to tu, na 100%, na 100%. To szlak się właśnie tak zaczyna, że idziemy koło czyjejś chaty. Co to, człowieku, jest jakieś szyczki palmowe? What the f***? To jakiś owoc zasunięty, poka to. Co to może być? Z tamkiego drzewa spadło. Jeżeli wiecie co to jest, dajcie znać w komentarzu, bo ja nie mam zielonego pojęcia. Nie można wiedzieć wszystkiego. A tu taki jeszcze ala rynsztok mają po prawej stronie. Ale nie śmierdzi z niego. Jakbyś drzwi jakieś potrzebował się wstawić, to tutaj. A tu już widoczek wjeżdża. A tu jeszcze na szlaku pod chatą banany komuś rosną. O! Ribera da Janela, to akurat 95 km, ale jak coś to tym nie idziemy. Znaczy idziemy na pewno dobrze, bo tak się ten szlak zaczynał. Gdzieś będziemy po prostu po drodze szukać, bo tam też coś jest w górę. I nie wiem czy to nie tam. Czerwony, bo my idziemy tu, co nie? Tak. Tacy z nas hajkerzy, że musieliśmy sprawdzić jeszcze gdzie jak iść. Ale mamy iść 3 km prosto i później odbić na Boca do Risco. No i Cinek mówi, że namierzył to gdzieś w swoich mapach, więc jesteśmy uratowani. Gdzieś dojdziemy. Tylko zwycięstwo. Tak naprawdę idziemy tutaj przez długi kawałek wzdłuż tego, co nie? Wzdłuż miasta. Tak. 3 klocki i wzdłuż rynsztoków. Lewada de rynsztok. O kurwa. Ale bym walnął fikoła. Wiesz co, to ja wolę chyba jednak po tym błocie iść. Ale Cinek odważnie. Update z trasy. Jakby co, to jest ładnie. Jest trochę, ale takiej mgiełki. Nie ma tu słońca nad nami. Ścieżka wygląda w dalszym ciągu tak. Ale idziemy twardo. Nie poddajemy się. Ale widoki są piękne. Turystów jeszcze żadnych nie mijaliśmy. O, tak? A, faktycznie. Ci z drugiej strony zaczynają. No jest pięknie. Nie ma co tutaj bajerować, że nie jest. Bo jest. Ale zaraz wywinę fikoła. Więc kamera out. Nowa zajawka odblokowana. Chyba to samo trzeba będzie powtarzać u nas w Tatrach. Chodzenie zajebiste. Czyli jednak nie kłamali, że tu powiało. Bo były jakieś huragany w tamtym tygodniu. Sztormy. Że drzewa jednak się na drogę wywaliły. Bo kilka szlaków jest zamkniętych przez osuwiska i przez kamienie. Więc nie kłamali. Drzewa można obejść. Pewnie, że tak. No klimat jedyny sam w sobie. Jakbyś z dołu patrzył, to nie ma opcji, żeby wpaść na to, że tu jest akurat szlak. Jeden z najładniejszych na wyspie. A czy najładniejszy, to się okaże, jak wejdziemy wyżej, tam z drugiej strony. 93. Ale na szczęście nie przed nami, bo to gdzieś do jakiegoś innego miejsca. Ale piękny widoczek. Ta mgła dodaje takiego klimatu. Jest zupełnie inaczej teraz, jak słońce wyszło. Inne światło, inaczej nawet nagranie wygląda. Więc cieszmy się słońcem, tak szybko zachodzi. 2 klocki za nami. Ale idziemy dalej. W razie W można napić się Patrz, to jest wody źródła. A tak, jest filtr. Co chyba przytrzymać czy ciągnąć? A może pompować? A, otworzyć najpierw. A widzicie. Najpierw trzeba pomyśleć, a dopiero później robić. ciekawe, czy jest dobre. Słuchaj, potestujemy, najwyżej będziemy srać, trudno. Dobra. Jaki ty, to i ja, żeby nie było. Smaczna, a przy takim widoku podwójnie smaczna. No Madera jest topką. I tak jak te 60 krajów mam za sobą, to jest na pewno w top 5, zastanowię się czy w top 3, ale sądząc po tym
co teraz zaczynamy tu widzieć, to będzie w mojej trój. No zobaczcie, jak to z tyłu zajebiście wygląda. A tutaj sobie mieszka jakaś pani, właśnie widziałem, że stała tam na dole. A my idziemy gdzieś tam i zawiniemy rogala w prawo, już powinniśmy widzieć wodę. Dobra, tu już zaczyna robić się wyżej. Dopiero zaczynamy czuć się jak w górach. Na razie w sumie to przez wioskę szliśmy. Nagranie nie oddaję oczywiście. To jest ciekawe, że kamery nigdy nie są w stanie nagrać. Wydaje się na nagraniu, że jest płasko, a my idziemy dość mocno pod górę. Ale wiesz co, to tak samo jak próbowałem kiedyś nagrać sztorm i się wydawało, Że malutkie fale. że małe fale, no. No, dobra, nowa zajawka Unlocked. Na pewno będzie więcej trekkingu na kanale, bo podoba mnie się to. Cały czas pod górę, już się trochę czółko przypociło. Ale jeszcze kawałek i przejdziemy, o gdzieś tam po drugiej stronie będzie już woda. To jest jakiś teren prywatny, a tu jest nasza Bocadorisko, więc ciśniemy jeszcze tam. W ogóle jakiś sztos, że jesteście w miejscu, gdzie ścieżka ma 90 parę kilometrów, a my lecimy na Larano. O, woda! Cinek, dotarliśmy do wody. Tak. To jest to, co kocham. Japa się cieszy sama. O, ale tu miejscóweczka. Total. Sztos. Trochę tu przywiało. Rzucę. Zobaczcie, jaka potęga. Nie jest w stanie zlecieć w dół. Leci ciągle w górę. Boję się, że może być już 160 metrów w górę, ale zapierdziela. Nie jest w stanie w ogóle. Leci cały czas w górę, stary, nie mam żadnego pojęcia. Nie jestem w stanie go w ogóle zjechać nim w dół. To już jest 190 metrów, aby bateria wytrzymała. Najwyżej się wypchniemy gdzieś jakoś tutaj, jak wyląduję na tym. Bo tutaj nad skałami trochę zaczyna schodzić, wiesz? Już 10 metrów zszedł. Ale go rzuca, ale nas przerzuciło parę metrów w bok. Wow, patrz. Dobra, 149, już zeszliśmy 20 i znowu 60 w górę. Czyli nie da się po prostu schodzić w dół, nie lecąc do przodu. Muszę być ciągle w ruchu. No. I wtedy schodzimy już 80 metrów, a byliśmy na 180. Już myślałem, że po dronie jest, nie? Że 5 koła. Wykryto wysoką prędkość wiatru. Super. O. Coś było Jest nad nami, jest, znowu w górę podlatuje. 50 metrów w górę. Dobra, odlecę. No dobra, jakbyś teraz zaczął opadać. Ja cały czas opadam, ja mam non stop. Dobra, ale opada no. mocno. Weź go od skał. Udało się. Po 20 minutach walki, podchodzenia z każdej strony, z każdego kąta. Był z 200 metrów w powietrzu, ale się udało. Jak coś, to tu nie latamy. Ile przeszliśmy? 5 km, więc jesteśmy za chwilę w połowie trasy. Jak na razie jest ładnie. Jest zielono, trochę wiało, więc założyłem kondona na głowę. Nieważne jak wyglądasz, ważne, że jest ciepło. Naprawdę. Maderka potrafi widoki. Z tej strony też mniej wieje. Zdecydowanie. Przejdzie tam. W ogóle nagrania nie oddają tego, jak jest ładnie, jak oczy to odbierają. Po raz kolejny. Wiele jest takich miejsc właśnie, w których oko oddaje dużo bardziej niż obiektyw. Wow. Są i naturalne wodospady. Można nabrać wody do picia. Zdrowszej nigdzie nie kupicie. To jest właśnie natura, a nie jakieś tam udrabiańce. Coraz ładniej to zaczyna wyglądać. Nawet kamera już zaczyna oddawać. Potęga. Kamienie jak u nas na PKP.
Już wiem skąd biorą. Jakby ktoś pytał, czy Madera jest ładna, to muszę przyznać, że jak się stoi w takim miejscu, no brzydka nie jest. Aby teraz fikoła tylko nie zrobić. Jak coś, to byś złapał kamerę, jeszcze byś sprzedał po mnie, tyle by było. No i klasa, lecimy dalej. Można klapnąć, Tak, tu sobie klepniemy. pokontemplować. Kontemplacja, miejsce z widokiem, o panie. Stolik nawet mamy tu na środku. Klasunia. Miejscowa naprawdę top. Bardzo polecam. Słuchajcie, kto się zna na drzewach? Dlaczego te drzewa nie mają kory? I tak kora leży tu wszędzie na ziemi. Jakby co, drzewo zrzucało korę? Tam też są wszystkie bez kory, tu. Tutaj też się złuszcza. Góra już jest bez. O, przed nami idealny przykład. Co to jest za rodzaj drzew? Bo dopiero pierwszy raz je mijamy, nie było niczego takiego wcześniej po drodze. I słuchajcie, zero kory. Jak jakiś wąż, który zrzuca. No, cała kora leży na ziemi. Cudowny jest ten trekking. Zielono, niebiesko. Cały czas szum oceanu. Naturalny wodospadzik, przeczysta woda, która spada sobie w dół. A my lecimy dalej. Gdzieś tam jakaś wioska była po drodze, więc wpadliśmy na pomysł, że jak będzie w miarę ok zejście, to skoczymy sobie na kawę. A tutaj wreszcie jakieś wyższe schodki się zaczynają. Tam jest przepaść. Jak się okazuje, to ktoś ma tutaj hodowlę winogron. Jest pewnie dobre maderskie winko stąd powstaje. Tylko jak sobie pionowe ściany w dół, to zbierać. Ale potrzeba matką wynalazku. Deszczyk jeszcze malutki teraz. Zaczął kropić. Ale to taki w sumie przyjemny. 8,84 km. 2,20. Kierujemy się na północ. O, coś tu jedzie. Ale ja nawet samochód jest tu w stanie dojechać. A, to na kładach jakieś tripy. Okej. A, żeby nas nie ochlapać, przepuszczają nas goście. Łohohoho. Tak właśnie rozkminiamy. Ale to chyba była winda właśnie do wciągania tych winogron z dołu. Tu jest korbka. Ta, tu też jest jakiś kołowrotek po lewej. Więc pewnie kiedyś to tak działało, że na tych linkach ściągało Albo się działa. to z dołu. Albo działa. No właśnie. O, a tu na wysokości pan ma ogródek. Sobie coś w nim sadzi. Ale tu jest pięknie i zielono. Przesada. No najbardziej zielone miejsce, w jakim w życiu byłem. I to tak bez ściemy. Myśleliśmy o tym, żeby wejść tam na samą górę, na sam szczyt. Ale chyba się nie da. Ale chyba się nie da, albo jedyne jakby się dało, to właśnie przechodząc przez czyjś ogródek. A nie chcielibyśmy tego nikomu robić. O! Są i owieczki, są i kozy. Tak sobie ludzie tu żyją. Na górkach, pagórkach. Ale cisza, spokój, czyste powietrze. A tutaj palma i na palmie wygląda, nie wiem czy to jakiś pasożyt czy co, ale takie dredy wyrosły i zobaczcie, to wygląda. Naprawdę matera pod względem roślinności, natury piękna i jest bardzo, bardzo czysto. Dbają lokalsi bardzo mocno o porządek, nie ma nigdzie żadnych śmieci, papierki nie latają. Przykładają się do tego. Podejrzewam, że jedyni śmieciarze, właśnie to co już gdzieś widać i lata, to turyści, którzy przyjeżdżają. A tutaj jest już nasze porto, do którego schodzimy, idziemy tam się napić kawy, coś zjeść. I dzisiejszy trekking właśnie w tym miejscu się zakończy. Ale kminimy właśnie jak tu zejść jeszcze na dół, żeby wbić się na to. A, z tamtej drogi, dobra, widzę i tam zejdziemy w dół. Na przełaj. Tędy raczej nie. No i jednak stwierdziliśmy, że idziemy tędy. O tam, dookoła tej góry i tam w dół. I powinniśmy trafić na plażę. Tym niższym. Tym niższym. No i idziemy. Żeby dotrzeć aż tam na koniec. Czyli się dało. Nie trzeba było zasuwać asfaltem. Zburzony ocean. Ale czyste powietrze. Cudownie się oddycha. No nieźle te fale dają. Schodzenie gorsze od wchodzenia, przysięgam. Bardziej się teraz zmęczyłem schodząc niż przez cały
przez cały ten trekking, który zrobiliśmy. Ale już ostatnia prosta. Zobaczcie, jaka natura jest szalona, że potrafi rozsiać kaktusy na kamieniu. Tu nie ma żadnej ziemi, a one sobie rosną, żyją. Piękna sprawa. Strzelam, że wiatr stamtąd jakoś wiał tu i to wszystko się, nie wiem, przyklejało jakoś do muru. No bo jak inaczej to by mogło się tam znaleźć. Ależ potęga oceanu. Coś przepięknego. Ogromne te fale są. Nie wiem, czy kamera to oddaje w jakikolwiek sposób. Chyba nie. Są naprawdę duże. O, w czasach pośpiechu, zapierdania. Fajnie posiedzieć sobie w takim miejscu, popatrzeć przed siebie na te fale, jak się rozbijają u stóp. Piękna jest natura. Cudowna. A tu fajny smaczek, bo docenili również Polaków. W każdej pozycji na końcu przed melon z wędzoną szynką, ślimaki. Ty, ja chcę to, na pewno już wiem, filet z płaszcza z bananami. Serio? Znalazłeś to? Tak, dania rybne. A faktycznie jest. Filet z pałasza z bananami. Płaszcza. Z płaszcza. Nie, No może pałasza. Nie, pałasz to chyba ryba, filet z pałasza, no. No, z bananami. A co do tego pałasza, obczajcie, jak ta ryba wygląda. Jaka jest straszna. I żyje na głębokościach od 180 do 1700 metrów. Na takich głębinach, gdzie jest po prostu czarno, czarno, czarno. Straszny jest. Jest piwo. Jest to chyba garlic bread. O, garlic bread wiedzie idealnie. Do tego kawa. Ale to trzeba zrobić tak. Za trekking. Piwko z widokiem smakuje lepiej. No i co, mamy wszystko. Jest piwo, jest kawa, jest ryba z bananem, jest widok. Jest to smacznego. Jemy. Misja zakończona sukcesem. Verada Dolarano, tak się nazywa. Verada Dolarano, ale ładnie. Zaliczona. Diabeł morski zjedzony razem z bananem. Maderski przysmak. Wróciliśmy właśnie taksą. 12 km około. Ładujemy się w furę i jedziemy do domu. Jutro wesele bratka, ale pojutrze jest plan taki, żeby Pico de Ruvio, czy jak to się nazywa, ten taki najwyższy szczyt zdobyć, a teraz nacieszcie się tym słońcem. Dojechawszy do domu, czarna Puma zaparkowana, ale ładnie, ciekawe, czy stąd będzie coś widać. Widać. Cudowna jest ta wyspa. Przysięgam, kto jeszcze nie był, to walcie śmiało, czy do zwiedzania, czy do trekkingu, czy do jakiegoś luzu. Jest naprawdę fajna, uniwersalna, dość blisko. No i kurde, 20 stopni w połowie grudnia, mało gdzie jest. Na co? Czekałem z utęsknieniem. Coś na co czekałem z utęsknieniem. Po całym dniu coś pięknego.